Hej, tu Sysia, zapraszam Was na kosmetyczkę sierpnia, która prawdopodobnie będzie trochę nudna, bo przyznaję się, w lipcu, no wiecie, są wakacje, nie za bardzo się malowałam, więc wiele z tych rzeczy, które wrzuciłam sobie do kosmetyczki, nawet nie były użyte. Więc zaczniemy sobie od podsumowania tego, co użyłam, zrecenzuję Wam te kosmetyki i przechodzimy dalej. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od magicznej sztuczki dekoltowej. Dzisiaj sobie zaszalałam i położyłam sobie rozświetlacz i położyłam sobie ten, wiecie, brokacik w żelu. No ale jestem taka syrenka dzisiaj. W każdym razie przechodzimy do podsumowania kosmetyczki lipca i możemy zacząć sobie od pudrów Glam Naturalny Blask z Glam Shopu i potwierdzam to, co mówiłam wstępnie, to jest naprawdę przepiękne. Tak jak te trójki z tych serii i bronzery i róże nie do końca mi odpowiadały, bo ten blask był dla mnie za mocny, ta perła była zbyt intensywna, zbyt grubo leżąca i nie komplementowała mojej skóry. Tak, te wyglądają naprawdę świetnie. Oczywiście, jeżeli macie dużo tekstury na policzkach, jeżeli macie skórę tłustą, no to są to pudry lekko rozświetlające, więc nie będzie to produkt dla Was, ale jeżeli lubicie taki lekki glow na skórze, a macie skórę suchą, normalną, dojrzałą, albo mieszaną czy tłustą, ale bez widocznej tekstury, to myślę, że może się Wam spodobać, bo jakość, formuła jest naprawdę wysokich lotów, bardzo mi się podoba ta paleta. Używałam również sobie tych eyelinerów z Affectu, jak one się nazywają? Simple Lines. Simple Lines Gel Liner. Przepiękne kolory, super pigmentacja, bardzo wygodnie się je aplikuje, są takie fajnie kremowe i ja nie zauważyłam, żeby one mi się jakoś rozmazywały, bo dostawałam jakieś takie pytania o to, czy się rozmazują, bo komuś się rozmazują nie te konkretne, ale jakieś inne kolory. Ja nie zauważyłam, aczkolwiek wydaje mi się, że ta formuła nie jest taka w 100% zastygająca, że nie jest taka na końcu sucha, jak na przykład żelowe eyelinery z Inglota. Tylko ta formuła zostaje taka lekko kremowa. Ona trochę gęstnieje, więc ona się nie rozmazuje, nie wiecie, pod wpływem łez czy jakiegoś bardzo lekkiego dotyku, ale jak tam byśmy potarli mocniej, to się raczej rozściera, rozmazuje. Ale też dzięki temu mam wrażenie, że bardzo jest taka elastyczna ta formuła, że nie pęka, nie kruszy się, pracuje razem z naszą mimiką i ja jestem póki co zadowolona. Wiecie, to są dosyć nowe rzeczy, więc cholipka wie, jak długo będą w fajnej formule i tak dalej, ale póki co jestem zadowolona, przyjemnie mi się ich używało i będę ich używać nadal. Wrzucałam sobie również do projektu kredki z Lamel. No to są, uważam, że jedne z lepszych kolorowych kredek, bo są miękkie, bardzo intensywnie napigmentowane, zastygają i są trwałe, czy na linię wodną, czy do malowania kresek i różnych fajnych kształtów, czy jako baza do roztarcia pod cienie. Te kredki są naprawdę super. Jeżeli chodzi o puder Rise z Hean, jest to puder matujący, ryżowy i jak na puder ryżowy wygląda na skórze ładnie, bo u mnie te ryżowe często wyglądają trochę jak taka mąka, że są takie za bardzo bielące, za bardzo widoczne, takie właśnie jakbym miała rozsypaną mąkę na twarzy. Ten bardzo cieniutko ładnie leży na skórze, ale też nie uważam, że jest to bardzo mocno matujący i utrwalający puder. To znaczy utrwali nam podkład, ale jeżeli mamy mocno przytłuszczającą się skórę, łojotok, czy wiecie, taką problematyczną skórę, no to on będzie jednak trochę za delikatny, że nam troszkę zmatuje, troszkę tam przedłuży ten mat, ale nie jakoś szałowo. Natomiast uważam, że jako puder na co dzień będzie bardzo spoko, bo wygląda bardzo ładnie na skórze i jednak tą matowość nam daje. Więc jest dla mnie ok, ale nie ma szału dla osób, które potrzebują takiego, wiecie, takiego porządnego matu. Używałam sobie również podkładów błyskawicznych i pochwalę się Wam, że właśnie ten średni odcień wzięłam sobie również na urlop, jako taki, wiecie, wspomagacz do szybkiego makijażu i kurczaki, fajne są te podkłady. Chociaż no, przy bardzo tłustych cerach one nie będą się trzymać, mogą się ważyć. U mnie się ważą po całym dniu noszenia, ale właśnie do jakichś takich, wiecie, detali, żeby gdzieś tam sobie troszkę dołożyć krycia, nawet już na nałożony podkład, czy jakiś korektor, czy ja używałam na wakacjach, słuchajcie, takiego zestawienia. Tym sobie wyrównywałam zaczerwienienie, tym CC z Erborian i
cen dokładałam sobie tylko, wiecie, punktowo tam, gdzie chciałam po prostu dołożyć sobie krycia i miałam po prostu idealną wakacyjną buźkę, czyli nie idealna szpachla, ale wszystko ładnie wyrównane. Bardzo fajny produkt też do odcinania sobie bronzera, do odcinania sobie czy czyszczenia makijażu pod okiem, w okolicy oka, do odcinania brewki, do, wiecie, do rozjaśnienia, przyciemniania niektórych tam okolic makijażu, więc to jest taki ogólnie taki przydatny gadżet. Ja lubię te podkłady, ale jeżeli miałabym zarekomendować komuś do codziennego noszenia, no to raczej skóry suche, normalne, dojrzałe, delikatnie mieszane, ale odradzam tym, które mają po prostu mocne przetłuszczanie, duży łojotek, bo może się to po prostu ważyć. I w przypadku skór suchych, bardzo suchych, na pewno warto nałożyć pod spód jakąś taką bogatą pielęgnację, czy jakieś fajne rozświetlające serum, żeby właśnie nie mieć zbyt takiego pudrowego efektu. Używałam również paletki Brzoskwiniowy Puch i przyznaję, że jest to bardzo przyjemna paleta. Widzieliście ostatnio odcinek z tą paletką, z 3 makijażami, ale poza tymi 3 makijażami również sięgałam po tą paletę i ona jest po prostu bardzo wygodna. Do takiego szybkiego makijażu na co dzień, wiecie, jeden jakiś tam matowy kolorek na całą powiekę, albo jakiś jeden ładny błysk, cyk, 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 rzęski i to wszystko, albo kreseczka, więc fajne do makijażu na co dzień, do zabawy kolorami, ale też da się zrobić nią coś fajnego wieczorowego, więc dla mnie paletka fajna, jeżeli chodzi o formułę tych cieni, pigmentację, nie mam nic do zarzucenia, bardzo mi się podoba. I rzeczy... Jednak się trochę nazbierało tych rzeczy, ale mam tutaj rzeczy, których jeszcze nie użyłam, albo użyłam na tyle mało, że nie mam nic na ich temat do powiedzenia. To są te podkłady VIP, bo użyłam ich dosłownie raz, więc chciałabym jeszcze sobie ich poużywać, żeby móc Wam zrecenzować dokładniej ten kosmetyk. Więc pozwólcie, że przerzucam je sobie na sierpień. No i zostały mi też 2 palety jeszcze nieużywane. Jest to Glam Grunge, której jeszcze nawet nie dotykałam. No i teoretycznie C'est la Vie, no ale robiłam nią odcinek, więc marka The Dots jest na kanale, ale też nie poużywałam jej sobie w tym miesiącu, więc póki co też sobie przekładam na kolejny miesiąc. Nie wiem, czy użyję, bo mam jeszcze 2 produkty, które chciałabym dorzucić, ale póki co z podsumowania to tyle. To makijaż zaczniemy sobie może właśnie od tych podkładów. Ja pomieszam sobie dzisiaj Oliwkę 1 i Biszkoptowy 2. Tu mam dosłownie po pół pompeczki z każdego koloru i sięgam sobie po pędzelek. To jest Spectrum i KJH numer 2. Dokładnie wprowadzam sobie produkt w pędzel i delikatnie wyrównuję koloryt skóry. Chciałabym, żeby tego kosmetyku nie było za dużo, bo ja ogólnie w wakacje mam taki mood niemakijażowy w ogóle. Lubię, kiedy skóra wygląda delikatnie, no chyba, że wiecie, skóra ma po prostu swoje wymagania, a ja mam swoje, ale póki wygląda dobrze, to staram się jak najmniej nakładać. Okej. Ogólnie te podkłady wyglądają spoko, bo widzieliście w poprzednim odcinku z serii Kosmetyczka Miesiąca, że podobały mi się i efekt na skórze wygląda ładnie. Nie leży jakoś ciężko grubo, nie jest mocno widoczny na skórze. Zostawia takie miękko matowe wykończenie, nie jest takie typowo świetliste, co mi też odpowiada, bo totalnie płaskiego matu też nie za bardzo lubię, a jednak te rozświetlające przy mojej cerze nie zawsze się sprawdzają. Natomiast muszę w nich po prostu dłużej pochodzić. Nie chciało mi się ostatnio nosić zbyt długo makijażu, więc nawet jak się malowałam, to szybko wszystko zmywałam, ale obiecuję, że w tym miesiącu chociaż parę razy je ponoszę dłużej. Jako korektora użyję sobie mojego z Project Pan. Tutaj nie zależy mi na testowaniu czegoś i też nie mam jakiejś potrzeby, żeby wrzucać coś innego, bo mówię, ja i tak w wakacje, jak jest ciepło, to maluję się mało i maluję się po prostu cieniutkimi warstewkami. Okej. Tak wygląda cera. Nie jest wszystko zakryte, ale jest ładnie wyrównany ten kolor, mi się podoba. I w ogóle połączenie tych 2 odcieni, Biszkoptowy 2 i Oliwka 1 na tą chwilę spoko wygląda. No jeszcze troszkę potrzebuję bronzera, ale generalnie dobrze to wygląda. Mam ogromną chętkę na paletkę Oriental. Śmieszne, bo jak wyciągam sobie niektóre kosmetyki do Kosmetyczki Miesiąca, mam wrażenie, ach, to już tyle razy było. No bo wiecie, powtarzają się te kosmetyki, nie testuję też nowości za każdym razem, więc mam takie często wrażenie, że ojej, już kolejny raz to samo, ale
Trochę o to chodzi, trochę na tym polega ten projekt, więc paletka Oriental, która jest już niedostępna, ale ten bronzer możecie kupić pod nazwą Opalenizna Instant. Biorę sobie pędzelek również z Glam Shopu z kolekcji Pokusa i aplikuję bronzer. I aplikuję go na taką mokrą jeszcze skórę, aczkolwiek on tak, wiecie, ten podkład nie jest taki jakiś bardzo lepki, bardzo mokry, więc no ten bronzer powinien się całkiem ładnie przyklejać. No i jak widzicie, takie dosyć obszerne ruchy stosuję, ponieważ zależy mi na efekcie opalenizny, a niekoniecznie takiego typowego konturowania. Bardzo lubię odcień tego bronzera. Tak, nie, tak naturalnie wygląda u mnie. Trochę broda. Okidoki. I teraz, kiedy zaczęłam sobie tak mocno tutaj blendować okolice policzka, to powychodziło mi trochę niedoskonałości i zaburzył mi to ten efekt takiego, wiecie, ładnego konturowania. Więc właśnie, sięgam sobie właśnie w takich sytuacjach po to cacuszko, po podkład błyskawiczny, biorę sobie puszek czy gąbeczkę, słuchajcie, na wakacjach używałam sobie tej gąbeczki z Real Techniques, tej, której nie trzeba moczyć i ona mi się tak fenomenalnie sprawdziła, bo nie trzeba było mieć po prostu zlewu przy sobie i się nadaje i do pudru, i do podkładu, i do korektora i właśnie do takich naprawek. I już to wygląda troszeczkę tak czyściej, bardziej estetycznie w tym miejscu. Nawet sobie tak jeszcze trochę na ten bronzer dołożę. Z tej strony nie muszę, ale mogę. Skórę przypudruję sobie woalką pod oko z Glam Shopu. To jest puder pod oko teoretycznie, ale ja pudruję nim całą twarz. No może strefę T sobie przypudruję czymś innym, bo jest to raczej taki lekko rozświetlający puder, ale daje takie miękkie wykończenie. Trochę blasku, mokrości podkładu ściąga, ale dodaje takie satynowe wykończenie. A na strefę T LH Cosmetics Blotting Powder. Też bardzo często zabieram go na urlop, bo jest po prostu w wygodnej formie. I bardzo lubię ten puder. Ale na róż mam ochotę kremowy. Wezmę sobie chyba ten mój z projektu. Jest to pisak Berry M, taki z 4 różnymi kolorami i sobie tutaj go nałożę i za chwilę wklepię sobie, no właśnie, może tą gąbeczką. Nie wiem o co chodzi, ale jakoś tak się mocno do niej włosy przyczepiają różne. Więc wklepuję sobie w gąbeczkę i policzkuję. No patrzcie, kolejny. Nie wiem skąd te włosy się biorą na tej gąbeczce. Jakiś fenomen. I druga strona. No i wchodzi różyk, to od razu człowiek po prostu wygląda jak żywy. A taka aplikacja na rękę, z ręki, gąbeczką na twarz sprawia, że jest mniejsze ryzyko zrobienia sobie plam na już przypudrowanej skórze, bo gdybym zrobiła sobie tutaj takie paseczki, zaczęła to rozcierać, no to bym musiała użyć więcej siły, przez co no po prostu naruszyłabym trochę podkład, trochę puder, coś mi by się tutaj zaczęło zapiekać i ważyć i tak dalej, więc ryzyko jest mniejsze, kiedy właśnie nakładamy sobie, rozgrzewamy produkt na dłoni, nakładamy gąbeczką, dobrze w tą gąbeczkę wklepujemy i potem po prostu nie ma praktycznie roboty przy nakładaniu różu. Ja nie chcę rozświetlacza chyba, chociaż mam taki błyszczący dekolt, że może jednak by wypadało trochę. No dobra, to użyjemy sobie tego Orientala. Też jest bardzo ładny ten rozświetlacz. I taki mały pędzelek to jest Money Brushes 07. O, dosłownie coś takiego. I lekko rozmiękczam palcem. Tutaj bardzo lubię jakby wyciągając zewnętrzny kącik w tym miejscu nakładać rozświetlacz. Pięknie to wygląda na takiej gołej skórze, to znaczy gołej, na takim make-up no make-up, wiecie, bo jak tu jest cieniowanie, no to będzie to nam przeszkadzać, ale jak nie mamy tutaj cieniowania, to wygląda to pięknie.
Oki smoki. Zrobimy sobie szybciutko brwi. Tutaj też nie będę brała żadnych wyjątkowych rzeczy. Użyję sobie mojego standardowego zestawu, czyli żel i pisak z Nexa. Padła mi bateria, więc wykorzystałam ten moment na zrobienie jednego oka, więc teraz drugie zrobię z Wami. I właśnie do kosmetyczki miesiąca, oprócz tych palet, wrzucam jeszcze paletkę Multicolor z Glam Shopu, tą z multipastelami, no i moje nowe dziecię, czyli Neutrals z Cosmic Brushes, którą sobie zamówiłam i niedawno do mnie dotarła, więc na pewno zabieram ją ze sobą w tym miesiącu. No i właśnie paletką Multicolor, Multicolor, dobrze. Zrobiłam ten oto makijaż na oku, wykorzystując odcień seledynowy mat, nie zapominajka, zimny niebieski i światełko. Tak, i to wszystko. Zaczynam sobie od bazy, nówka sztuka z Inglota. Jak nakładałam tutaj te cienie, to zastanawiałam się, czy nie lepiej by było zrobić białą bazę albo chociaż taką, wiecie, korektorową. Ale jak już zaczęłam tutaj tak, to z tej strony też, żeby się nie różniło. I zaczynam sobie tym seledynowym matem. Aplikuję w zewnętrzny kącik, rozcieram. Na pewno biała baza, albo nawet taka korektorowa, trochę mocniej podbiłaby te kolory. Natomiast na takiej naturalnej skórze, w naturalnym kolorze, makijaż wygląda bardziej naturalnie, trochę bardziej edytorialowo też. Więc zależy, jaki efekt lubimy. Czy wolimy efekt instagramowo, wiecie, glamurowy, czy wolimy taki naturalistyczno-edytorialowy. I jak widzicie, nakładam sobie tak lekko, wyciągając zewnętrzny kącik. Zmieniam pędzelek i sięgam po niezapominajkę. I niezapominajkę aplikuję w wewnętrznym kąciku, zarówno na górnej i dolnej powiece. I rozcieram do środka, żeby mniej więcej gdzieś tam się połączyły te dwa kolory. Jakaś tam lekka przestrzeń między nimi może zostać na błysk. I teraz zimny niebieski. I o dziwo, on się wydaje tutaj w paletce taki niebieski typowo, ale on się błyszczy tak bardziej na zieleń, więc jakbyśmy chcieli sobie tutaj dopasowywać do naszego makijażu, do tych cieni, to wydaje mi się, że do tego turkusu lepiej pasuje, w takim sensie, że po prostu idealnie się łączy, bo jest właśnie taki miętowo-turkusowo-zielonkawy ten blask. Ja tutaj nakładam sobie na środek powieki i dokładam sobie światełko, czyli ten. W ogóle te trzy wyglądają identycznie, ale one się, widać trochę w kamerze, błyszczą się na inne kolory. Ten na brzoskwiniowo, ten na fiolet i ten na niebieski właśnie. Więc biorę sobie również na palucha i tutaj od strony niebieskiego dokładam sobie to światełko. I z tej strony też delikatnie. I wracam do zimnego niebieskiego na dolną powiekę, na środek. I ponownie światełko. Wszystko paluchami, ciach, ciach, ciach. No i z grubsza mamy ten makijaż tak naprawdę gotowy. Przechodzę sobie teraz do takiego skośnego pędzelka. I nałożę nim sobie eyeliner, to jest Flow Liner z Mio w odcieniu Baby Blue i nałożę go sobie po prostu na linię wodną. Teraz biorę sobie, no właśnie nie mówiłam jeszcze o tym kolorze, granat, odcień taki granatowy i nim będę robić sobie taką delikatną kreskę tutaj w zewnętrznym części. Nie będę jej wyciągać, tylko po prostu chcę stworzyć taki efekt zagęszczenia. I może w ogóle najpierw delikatnie wytuszuję rzęsy, bo one mi ułatwią wbrew pozorom tutaj aplikację tego. Jest taka jedna lekka warstwa. To jest czarna maskara Irena Eris Extreme Volume. Ok. No i wracam sobie do tego granatu.
I zobaczcie, że nakładam w zasadzie do połowy oka i ona się tak leciutko mi tutaj rozszerza na zewnątrz. I takim pędzelkiem lekko ją sobie jeszcze tutaj rozmiękczam. Ok. Dolne rzęsy tuszuję turkusową maskarą. To jest odcień Emerald z Hean. Wiem, że Glam Shop teraz też wypuścił takie kolorowe maskary, ale mam tą otwartą, więc wolę jednak pozużywać tą otwartą. Czyli dolne rzęsy turkusowe, a górne czarne, żeby mieć jeszcze jakąś definicję, bo to jest dosyć jasny makijaż, dosyć jasny look. Druga warstwa tuszu. I dokładamy sobie trochę biżuterii, czyli właśnie taki brokat w żelu. Ja mam akurat ten z Belle i Red Lipstick Monster, ale widziałam, że i Glam Shop ma takie do kupienia. I Belle teraz też wypuściło jakieś tam nowe. Zresztą te też są chyba dostępne, bo ta kolekcja z Ewą wróciła do łask. Wyłożyłam sobie trochę i przekładam na środek oka. Klepuję sobie takie pojedyncze drobinki. Przez to, że są już zanurzone w takim żelu, to nie trzeba je na nic przyklejać. I czas na kolejny magiczny triczek. Właśnie sięgam sobie po ten podkład w pudrze i taki zbity, nieduży pędzelek i doczyszczam sobie niektóre krawędzie. Przez to, że właśnie nie nakładałam pod spodem żadnej jasnej bazy, to takie doczyszczenie sprawi, że po pierwsze makijaż będzie mocniej zdefiniowany, wyrazisty i taki bardziej czysty. I voilà. I brakuje mi jeszcze piegów. Ogólnie to mam zrobione tym takim pisaczkiem z henną, ale tutaj pod tym podkładem nie za bardzo go widać w kamerze, więc dołożę sobie. I to jest pisak też Belle i Red Lipstick Monster. Okej, no po prostu do takich looków piegi wyglądają po prostu idealnie. I zrobimy sobie jakieś usta. I tutaj uważam, że coś delikatnego, niezbyt krzykliwego kolorystycznie będzie wyglądało ideolo. Wezmę sobie brązową konturówkę z Mio, to jest odcień Cinnamon. Lekko obrysuję sobie usta. Troszkę wypełniam też. Och, idealnie do tego makijażu taki lekki brązik. Super. I użyję sobie takiej szminki z Han Say Nude w odcieniu 42 Chill Out. Dawno jej nie używałam. Ona jest takim właśnie brązonudziakiem z leciutko fioletową nutą. No, myślę, że fajnie tutaj wygląda. I tak prezentuje się skończony makijaż, pierwszy sierpniowy look przy użyciu paletki Multicolor, także możecie potraktować to jako inspirację do wykorzystania tej palety albo po prostu tego typu kolorów. Wyszedł trochę taki kleczkowska vibe, ale w wersji wakacyjnej. Mi się podoba, dajcie znać jak Wam się podoba i co wrzucacie do swojej kosmetyczki w tym miesiącu. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!